Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na ranking użycia palet w roku 2024. Będzie to 10 palet, które używałam najczęściej w tym roku. Zapraszam. Słuchajcie, w połowie roku robiłam taki ranking, gdzie przedstawiłam Wam 10 palet, z których od stycznia do któregoś tam czerwca najczęściej używałam. Teraz robię już taki ostateczny update, łącznie z sumą tych użyć, które były w tym pierwszym rankingu. Troszeczkę ranking się zmienił. No bo jak zrobiłam sobie po połowie roku taki bilans, to stwierdziłam, że muszę częściej sięgać po różne palety, robić makijaże różnymi, tak żeby codziennie inna paleta była w użyciu. I bardzo często tak było i powiem Wam, że ja mam w swoich zbiorach około 80 palet, więc w sumie dużo, niedużo. Przestałam tak kupować masowo. W tym roku tak naprawdę nie kupiłam za bardzo nowych palet. Oprócz palet Danessy Myricks, to chyba i Dominique Cosmetics, to chyba nie za bardzo coś więcej kupiłam. Przynajmniej nie kojarzę. No chyba Xenon palet też to była w tym roku. Nataszy Denone, ale nie wiem, wiecie, bo ten rok tak mi przeleciał, że też ciężko mi tutaj powiedzieć coś. Ja w każdym razie zapraszam Was na moje 10 palet. No, dowiecie się, czy to koniecznie chodzi o paletę, bo też mam takie marki, które to są po prostu cienie i tego nie liczę jako palety, bo to się kupuje cienie i się paletki tworzy samemu, więc takie też będą w tym rankingu, ale generalnie zmieniłam troszeczkę. Te pół roku mi pokazało, że muszę trochę bardziej zacząć robić rotację sobie, żeby używać jak najwięcej. Więc te ilości użyć tak naprawdę nie są jakieś ogromne, biorąc pod uwagę, że mamy 365 dni. No i generalnie chodzę też bez makijażu, też mi się zdarza, ale starałam się naprawdę używać też innych palet. Myślę, że poszło mi całkiem nieźle. Niektóre palety są też w tym rankingu, ponieważ są supportującymi paletami, czyli takimi, które gdzieś zawsze wetknę w ten makijaż, w ten lub inny sposób i dlatego się tu znalazłam. Ale zacznijmy może od końca, czyli od miejsca 10, bo był trochę przydługi ten wstęp. Ja zapraszam Was na herbatkę i może coś słodkiego w ten bardzo mocno przedświąteczny czas. Mam nadzieję, że Wy już jesteście zwarci i gotowi. No i miejsce 10 ma paleta Melt. Z tego co wiem, tego nie było. Ona nie była w ogóle w rankingu w pierwszym półroczu, z tego co pamiętam. Natomiast ona się znalazła już tu, bo jak zaczęłam nią tworzyć, to końca nie było. Po pierwsze, czerwień stała się bardziej modna, a tu mam 3 kolory czerwieni, od bardzo ciemnej po wręcz taką idealną czerwień, bym powiedziała. Oprócz tego te zielenie są przecudowne i też uwielbiam je używać w swoim makijażu. Uważam, że bardzo po prostu pasują mi. No i tak naprawdę to jest moja taka paleta, którą ja używam do zabawy. To nie jest paleta dzienna. I muszę powiedzieć, że trochę dziwne może, że znalazła się jednak w tym rankingu, dlatego, że muszę powiedzieć, że drugie półrocze oczywiście było dużo tworzenia i to sobie wszystko możecie zawsze zobaczyć u mnie na shortsach, ale było też jednak przestawienie się na bardzo użytkowe makijaże, na coś bardzo dziennego i mimo wszystko ta paleta znalazła ogromne zastosowanie. Była użyta, słuchajcie, 11 razy, więc uważam, że i tak jest nieźle.
Oczywiście to nie jest jakiś kosmiczny, no ale już w 10 się znalazła, czyli są palety, które były używane mniej razy niż 11. Następnie miejsce 9 to jest Dominic Cosmetic Berries and Cream. Ja jeszcze mam, słuchajcie, 2 palety, które właśnie do mnie w ciągu tego roku doszły. I oczywiście jedna to jest Celestial Thunder, pokażę Wam od razu. I druga to jest, słuchajcie, Rustic Glam. To już tak bardziej wygląda jak właśnie jak ta Berries and Cream. I teraz, dlaczego mimo wszystko ta wygrywa i jest częściej przeze mnie użytkowana? Z 2 powodów. Pierwszy, no kolorystyka tej palety jest po prostu dla mnie perfekcyjna. Oprócz tego, że jest tu kolor niebieski, który jest przewspaniałym kolorem, to każda inna tonacja tych cieni, kolorystyka tych cieni, formuła tych cieni pozwala mi na ogrom możliwości. I druga sprawa jest taka, że te cienie się po prostu między sobą mieszają, że możecie tu stworzyć inny jeszcze kolor, a tu już nie. To są, słuchajcie, cienie. Formuła cieni jest totalnie inna niż Berries and Cream. To jest, słuchajcie, ona jest piękna. Ten róż jest cudowny, ta niebieskość, ona jest naprawdę piękna, ale nie pomieszacie, ta zieleń cudowna jest, o Jezu, naprawdę. Nie pomieszacie kolorów, to znaczy bardzo ciężko jest, tak naprawdę tylko beżem możecie cokolwiek rozblendować, innym kolorem nie bardzo, ponieważ one są tak napigmentowane, tu zresztą jest taka sama praktycznie sytuacja, one są tak mocno napigmentowane, że cień zakrywa cień. To jest dziwna sytuacja, ja się pierwszy raz też z tym spotkałam, ale to są palety do robienia makijaży dosyć monochromatycznych. No i właśnie bez supportu tej palety nie mogłam korzystać z tych, ponieważ to jest tak, że te kolory, cienie przykrywają dosłownie każdy kolor, nawet najciemniejszy. I myślę, że też Wam to pokazałam, ponieważ ja robiłam z nimi taki test i w tym teście, robiłam Wam recenzję, pokazywałam Wam tę paletę, robiłam nią makijaż. I podczas tego makijażu wyszło tak, że chciałam zieleń wetknąć i tak, żeby ona się zmieszała z kolorem, który już był nałożony. A się okazało, że ta zieleń totalnie przykryła ten kolor. Wyszedł makijaż super, bardzo mi się spodobał, bo można właśnie tworzyć coś innego i to było ekstra. Ale jeżeli ktoś nie potrafi albo no nie jest tolerancyjny dla i nie umie pracować przede wszystkim z tego typu formułą, no to ja nie to, że nie umiem, ale trzeba mieć pomysł na to już konkretny, żeby zrealizować, bo zabawa jako zabawa to niestety malowanie takie codzienne z tamtą paletą jest ciężkie generalnie. Najlepiej nałożyć jeden cień, wewnętrzny kącik jakiś i to wszystko. A to jest po prostu cudo i ja się w tej palecie zakochałam, wielokrotnie Wam o tym mówiłam. Ta kolorystyka, to jak to się blenduje, przechodzi, co powstaje, jakie makijaże powstają, cudo. Także Berries and Cream miejsce 9, użyta 15 razy. Na miejscu 8 znalazła się najnowsza moja, słuchajcie, paleta Danesse Myricks Lightwork 6 Volume. To jest Freedom Palette i to jest Freedom Palette. Świetna nazwa w ogóle, bo faktycznie tak jest. To jest arcydzieło dla mnie, to jest fenomenalna formuła, niesamowite multichromy, duochromy, błyski. Po prostu to jest coś przepięknego i to w ostatnim czasie, od kiedy ją mam,
to nawet potrafię tylko jakiś akcencik dodać do makijażu, gdzieś pacnąć jakąś błyskotką i to jest wszystko, ale paleta jest już użyta i jako użycie już to zapisuję. Jest to paleta, która jest bardzo, że tak powiem, w tak bliskim miejscu, żebym mogła naprawdę, że jest to moja paleta takiego pierwszego kroku. Ostatnio nawet robiłam sobie makijaż tą paletką Toma Forda ale błyski już sięgnęłam tu. Chociaż Tom Ford ma fajne błyski, bardzo mi pasują, ale po prostu ja chcę używać ich jak najwięcej i takie palety chcę już tylko w kolekcji. Nie chcę już zapychaczy, nie chcę mieć byle mieć. Mieć byle mieć to już mogę bardziej perfumy, a na pewno nie palety do oczu. Także moja kolekcja wątpię, żeby jakoś bardzo się już powiększała. Myślę, że raczej się zmniejsza, bo w tym roku wyrzuciłam około, myślę, że 10 palet i myślę, że się pozbędę kolejnych, dlatego że zamierzam, jeżeli po jakąś paletę absolutnie nie sięgnę w danym roku, to zamierzam ją naprawdę wyrzucić. Myślę, że też nie będę oddawała Wam, bo niektóre nie wyglądają fajnie, są w takim gorszym stanie, że tak powiem, więc nie chciałabym też Wam czegoś takiego wysyłać. Tak na szybko mogę powiedzieć, że nie bardzo po te sephorowe paletki sięgam, chociaż ona jest cudowna i te kolory są świetne, naprawdę bardzo dobrej jakości paletka, ale nie za bardzo po nią sięgam. No i trzymanie takich paletek mija się trochę z celem. Ta Danessa była użyta 16 razy, także szapoba. Miejsce 7 to jest paleta Lime Crime. Myślę, że ci, co mnie oglądają, się domyślają, a ci, co oglądają shortsy, to już w ogóle, bo nawet jeżeli ja nie robię całego makijażu tą paletą, to ten akcent zielony nieraz nie mogę po prostu się oprzeć, bo ten cień jest fenomenalny, fenomenalny. On po prostu robi całą robotę. W ogóle te cienie zielone wszystkie, błyszczące, są przepiękne. Uwielbiam tę paletę, uwielbiam te dwa cienie, nimi można zbudować przepiękny makijaż, cudowny wręcz. Uwielbiam tę paletę, także tę paletę, słuchajcie, użyłam 20 razy. I nią właśnie można zrobić, ona jest taka wielofunkcyjna, nią mogę zrobić dzienny makijaż, mogę z nią zaszaleć, mogę z nią coś stworzyć. Się świetnie blenduje, to wszystko się robi samo, nie trzeba jakiejś umiejętności, wyjątkowej pracy, nakładu pracy włożyć, żeby tą paletą stworzyć coś naprawdę przepięknego. Także Lime Crime zdecydowanie w tym rankingu się znajduje i to aż na 7 miejscu w sumie, nie? Biorąc pod uwagę, ile jest palet. Na miejscu 6 jest moja ukochana paleta. Naprawdę to jest moja ukochana paleta. To się stała moją ukochaną paletą i chodzi o Beauty Bay Metamorphic. Tej palety użyłam 25 razy i możecie powiedzieć, Boże, rok ma 365 dni, a Ty użyłaś ją tylko 25 razy. Nie wiem, czy tylko, biorąc pod uwagę, że się ma około 80 palet, to nie wiem, czy tylko. To jest przecudowna paleta. Ja po prostu te błyski kocham. Każdy z nich, fioletowe, niebieskie, szare, srebrne, duochromy, fioletowo-niebiesko jakieś. Ta paleta jest po prostu cudowna. Jej tonacja odpowiada mi w 100%. To jest taki trochę turkusowy niebieski, to jest niebieski bardziej szary. Ten fiolet, to co on robi na oku jest po prostu cudowne i powiem Wam, że nawet w Cosmic nie mam takiego, w Cosmic nawet Brushes nie mam takiego cienia, więc ta paleta jest po prostu dla mnie idealna i ja ją po prostu szczerze uwielbiam, naprawdę. Uważam, że to jest najlepsza paleta, jaką ja kupiłam w Beauty Bay. No i ona jest przeze mnie używana i w ogóle jak otwieram swoją szufladę i patrzę, co tam dzisiaj, to muszę się tak skontrolować trochę, żeby jej nie wziąć, wiecie? Więc naprawdę lubię. Wzięłam łyk herbaty, coś słodkiego.
przegryzam. Na 5. miejscu są cienie marki Lethal. To są cienie niezwykłej jakości. Ale druga sprawa, że te paletki są stworzone przeze mnie. Cienie, które tu są, to są kolory, które ja sobie specjalnie wybrałam. Tu jest wszystko to, co chciałam mieć. Błyski są fenomenalne, maty są rewelacyjne. Tworzy się przepiękne historie kolorystyczne na oczach. Można naprawdę wybudować sobie coś niesamowitego tymi cieniami. Jak widzicie, kolorystyka jest taka trochę bardziej tutaj przynajmniej zgniława, ale też o taką mi chodziło. Nigdy nie mogłam znaleźć palety, która właśnie trochę te zielenie bardziej takie zgniłe będzie miała. Ja właśnie dzisiaj też nawet sukienkę taką mam. Ja po prostu lubię czasami nałożyć na siebie coś takiego i jednak widzę, że ogólnie Wam powiem, najczęściej widzę, że sięgam po cienie pojedyncze, po paletki stworzone z cieni pojedynczych własnoręcznie, bo to jest zawsze to, czego ja chciałam i co dalej chcę, co dalej mi się podoba. To jest zawsze coś, na co ja widzę jakiś pomysł. I w ogóle jest jeszcze taka zasada u mnie, że jeżeli właśnie nie do końca mi się tam klaruje, co bym chciała zrobić, to zawsze sięgam po cienie pojedyncze. Niekoniecznie Lethal, ale też innej marki, która w tym rankingu też się znajdzie. Ale tych cieni użyłam 28 razy, więc całkiem. Czas na zagadkę. O jakich zapachach Givenchy mówię w filmie? Link do filmu, o którym tutaj mówię i do którego musicie się cofnąć, żeby odpowiedź na tę zagadkę udzielić, jest w opisie tego filmu. Tam zerknijcie sobie, przekieruję Was, jest link, przekieruję Was do tego filmu właściwego i czekam na Wasze odpowiedzi. Miejsce 4 to jest znowu Danessa, z tym, że teraz paleta Grand World Blooming Romance. Jeżeli ktoś w ogóle poznał te palety, no to raczej nie będzie się dziwił, dlatego że tak, ona i tak spadła, bo ona była chyba na 2. miejscu w połowie roku. Ona trochę spadła, trochę się właśnie to poprzesuwało, ale dlatego, że chciałam zużyć swoje róże, może tak, róże płynne, które mam w szufladzie i trochę z tego poschodzić, a to jakby jest taka formuła, która wydaje mi się, że za bardzo się nie popsuje. A właśnie w pierwszej połowie roku bardzo często zapisywałam plusik użycie tej palety, dlatego że właśnie używałam jako różu któryś z tych cieni kremowych. Z tym, że zrobiłam też full makijaży. To jest też paleta, gdzie jeżeli chcę coś przepięknego, dziennego, ale podkreślającego moją urodę, ja nawet widzę, na shortsach jest taki jeden makijaż, który chyba zatytułowałam go próbny makijaż weselny. Po prostu to, co tam wyszło, jak się cudownie tym pracuje, jak fantastycznie można tworzyć tą paletą, no to myślę, że w ogóle palety Danessy u mnie zawsze będą używane i to będą w ogóle palety też takiego pierwszego wyboru, bo są wielofunkcyjne. Usta. Ja też uwielbiam malować usta nimi, bo właśnie one są bardzo komfortowe, bo są takie, że są takie jakby satynowe, jakieś takie są bardzo komfortowe, bardzo dobrze się zjadają. Ona oczywiście pachnie, ale bardzo przyjemnie, niesyntetycznie. Uwielbiam i bardzo się cieszę, że ją mam i właśnie to jest jedyna twórczyni, którą ja śledzę, obserwuję i której to, co wypuszcza, w ogóle mnie interesuje jeszcze na dziś. No i znowu jeszcze Wam nie powiedziałam, bo te Danesse Blooming Romance użyłam 35 razy. Oczywiście ten cały ranking użyć na samym końcu pewnie Wam to wymienię z punktami, żebyście dokładnie widzieli.
Ale teraz Wam powiem, że na 3. miejscu, czyli bardzo wysoko, znowu są cienie pojedyncze. I tak naprawdę to są aż 3 palety, bo chodzi o markę D-Dots. Tu jest cała paleta 16 cieni. Tutaj mamy 6 i tu mamy 6, czyli 12 cieni. Ja mam ich chyba wszystkie cienie. I to, co wypuścili w tym roku, czyli właśnie to jest to, te takie czekoladowe, ciasteczkowe cienie, takie ponazywali, to jest najlepszy ruch chyba, jaki zrobili. Mało tego, to jest jakość genialna. To jest coś, po co ja sięgam, żeby zrobić dzienny makijaż. To jest coś, po co ja sięgam, żeby zrobić szałowy makijaż. To jest coś, jeżeli mam ochotę na totalny błysk. Chociaż już teraz troszkę się zmieniło, jeżeli chodzi o błysk. Znaczy sięgam po prostu po Danessę, ale jednak w większości roku naprawdę często po te cienie sięgałam. Dzisiaj siada mi głos, ja ostatnio tak mam, że im więcej gadam, tym gorzej. To są cienie bardzo dobrze napigmentowane. Kolor, który widzicie tu, odwzorujecie na powiece. On się nie zmieni, nie będzie gorszy, słabszy, co jest rewelacyjne, bo przy kolorowych cieniach, no nieraz bywa to trudne, ale już te w ogóle cienie nude, to jest bajka, a te błyski to są najpiękniejsze moje błyski do właśnie takich wyjściowych, eleganckich makijaży. Te błyski to jest miliard drobinek i one są w takiej kolorystyce, które będą pasowały każdemu. Dlatego ja po prostu uwielbiam te cienie i sięgam po nie bardzo chętnie i oczywiście to jest też marka, którą ja śledzę i marka, jeżeli coś wyda nowego, to ja będę prawdopodobnie tym bardzo zainteresowana. Zostały 2 miejsca. I teraz tak tylko Wam powiem, no bo zostały 2 miejsca. D-Dots użyłam 56 razy. To tylko powiem Wam. Multum, nie? Powiem Wam tak. Nie ma w tym rankingu na przykład, czym też sama jestem zdziwiona, ale już Wam powiem, czego nie ma. Nie ma Cosmic Brushes, Delicious Delights. Nie ma w tym rankingu Sigmy. W tamtym była. I Cosmic też, z tego co wiem, była, czyli wyleciało. I nie ma Nataszy Denony Xenon Palet. Nie ma. Mam też nową paletę, która w tym rankingu się nie znalazła. Nową. Ona nie jest nowa, ale robiłam taki film zakupy na Vinted i właśnie też taką nową paletę kupiłam. I słuchajcie, biorąc pod uwagę, że to jest taki jakby podsumowujący rok paletowy, oprócz tego, że ranking, no to przecież możemy też pogadać o paletach, które tak nie za bardzo mi się spodobały. To chciałabym Wam powiedzieć, że to jest najgorsza paleta, jaką ja kiedykolwiek widziałam i miałam i tak naprawdę ona ze mną zostanie, ale tylko i wyłącznie ze względu na róż i bronzer, który bardzo mi pasuje. Przyznam szczerze, te 2 produkty są świetne. Brałam na wyjazd tę paletę. Te cienie w ogóle nie zatrzymują się na mojej powiece. To jest tak, że ja zrobię nimi makijaż pod standardową moją bazą, którą robię pod każdy i każdy się super utrzymuje. Niestety to się po prostu to znika do zera, nie ma kompletnie nic na oczach. To jest najgorsza jakość, jaką ja kiedykolwiek miałam. To jest w ogóle obecnie najgorszej jakości paleta cieni w mojej kolekcji i będę ją trzymała tylko ze względu na róż i bronzer i ona w ogóle chyba z tego miejsca palet zniknie i pójdzie właśnie w miejsce palet do twarzy, bo nie widzę jej zastosowania do oczu i nie będę używała tego do oczu. Może ewentualnie ten błysk, ale to nie jest też, naprawdę to jest bardzo złej jakości. Co jeszcze takiego dziwnego na przykład się tutaj u mnie nie znalazło? No nie znalazły się też w rankingu żadne moje luksusowe paletki. One są używane, ale wiecie, ja też ich mam dużo, więc akurat w tych luksusowych paletkach, ponieważ to są kłady, to jest na ogół tak, że codziennie używam innej, no bo
jakoś tak nie widzę wielu możliwości, albo żeby zrobić codziennie inny makijaż paletką, układem Toma Forda czy Chanel. Oczywiście to nie jest tak, że ja nie jestem kreatywna, jestem, ale też nie muszę, bo po prostu mam inne, więc nie jestem przymuszona tworzyć nie wiadomo jakich wersji makijaży i żeby siebie zadowolić paletkami, kładami Chanel, Toma Forda, Guerlain, YSL i tak dalej. Więc jakby rozumiecie, o co chodzi. Dobra, ale zdradzę Wam może te dwa pierwsze miejsca. Na miejscu drugim jest Danessa Grand Work. Myślę, że się domyśliliście, albo ustawialiście na pierwsze, albo na drugie miejsce. Defining Neutrals. Z tego co pamiętam, ona właśnie była na pierwszym miejscu w połowie roku. Trochę spadła. A to też dlatego, że po prostu zaczęłam używać bronzerów bardziej pudrowych w drugiej połowie, a jak kremowe używałam, to ruszyłam Charlotte Tilbury w końcu, ten Isaie bronzer. Kiko Milano zużyłam i tak w sumie po prostu no miałam co innego w głowie, co innego do tworzenia, żeby robić makijaże. I tylko dlatego, ale generalnie nadal makijaże były nią tworzone jak najbardziej, nawet kreski nimi tylko robiłam, jakiś tam akcent, ale sięganie po tę paletę zawsze było i jest czymś bardzo przyjemnym. Uwielbiam, no i też sobie nie wyobrażam życia teraz już bez tych palet. No i ta paleta była użyta 58 razy. A teraz paleta, która została użyta 60 razy, tylko 2 razy więcej od Danessy, to jest Glaminatrix Sugar and Spice. Nie wiem, jak Wam to powiedzieć, ale to jest najlepszy mój zakup, jaki mogłam zrobić, czy jaki zrobiłam. To jest po prostu najlepszy zakup. Naprawdę mówię o tym aż do znudzenia, ale ta jakość... to jak to jest skomponowane, oczywiście błyski z kosmosu, jak się tym pracuje, ile zawsze mam inspiracji tą paletą, to tylko ja Wam mogę o tym powiedzieć. Naprawdę warte każdych pieniędzy, ona nie jest tania. Ja ją sprowadzałam, ale na monolit wiem, że bywała, tylko że trzeba trafić na lunch, ale to jest coś fenomenalnego. Możecie to zamówić z australijskiej strony, to jest marka australijska, oni Wam wyślą, nawet chyba nie było tak, że czekałam nie wiadomo ile, ale oczywiście musiałam zapłacić za nią cło. Czy tam jakąś opłatę. No coś mi przyszło do zapłaty, musicie się z tym liczyć, że pewnie Wam też, ale generalnie to jest kosmos. Ta paleta jest z kosmosu. Daję słowo... moja ukochana z tego wygląda. Z tego też wnioskuję, z tego całego mojego projektu rocznego, że po prostu zauważyłam, po które palety w ogóle nie sięgam. Nie wiem, czy w przyszłym roku sobie też tego nie zrobię, tylko właśnie już nie będę robiła półrocznego, tylko zrobię na sam koniec roku takie podsumowanie tego wszystkiego, tych moich notatek, bo dla Was może to jest fajny content, bo też macie jakiś taki feedback odnośnie użytkowości danej palety. Ja wiem, że ja jestem dziwną osobą też. Nie jestem przeciętnym użytkownikiem, bo tworzę, bo bawię się makijażem, bo wykonuję makijaże artystyczne, ale ten rok też mi pokazał, że przez to, że tak bardzo perfumowy stał się ten mój kanał, zapragnęłam po prostu wyglądać fajnie, ładnie, świeżo, tak żebyście, oczywiście czasami było szaleństwo jakieś i w tych filmach, ale starałam się głównie wyglądać tak po prostu przyjemnie dla Waszego oka. I też szanować te filmy perfumowe, po prostu to, że mówię o perfumach, szanować ten mój moment, kiedy opowiadam Wam o zapachach,
Wydaje mi się, że właśnie ten szacunek przez makijaż też można pokazać. Starałam się to robić. Oczywiście czasami moje wodze fantazji leciały hen i były to jakieś mocniejsze makijaże, może bardziej, niektóre były udziwnione, ale generalnie druga połowa wydaje mi się, że naprawdę starałam się trzymać siebie w ryzach. Spodobały mi się dzienne makijaże. Bardzo też nauczyłam się w tym roku też takiej dosyć nowej techniki makijażu, która bardzo mi się spodobała, której też zrobiłam Wam tutorial i Wam się też bardzo ona spodobała. Bardzo dobrze film się obejrzał, jak na w ogóle tutorialowe, makijażowe filmy. No i powiem Wam, że to jest taki zaczepisty feedback, że jednak są, może ja Wam ten ranking tutaj sobie wyświetlę, a usiądę sobie bokiem, że jednak są takie takie palety, których ja nie lubię, po które jednak nie sięgam, które nie inspirują mnie i nawet nie lubię po nie sięgać, biorąc pod uwagę dzienny makijaż. No to już chyba mówi dużo. I może ja dzisiaj nie powiem Wam, o jakie palety chodzi, po które kompletnie nie sięgam. Może w nowym roku nagram Wam po prostu w styczniu na przykład taki film, ale to tylko pod warunkiem, jeżeli pod tym filmem dacie mi taki sygnał, że taki film chcecie i zrobię Wam wtedy taki ranking, po prostu taki jakby zbiorcze zestawienie palet z mojej kolekcji, po które nie sięgnęłam w ogóle w roku 2024. Jeżeli chcecie, no mam takie palety. Niestety, chciałam robić sobie rotację codziennie inną, ale mimo to do niektórych nie mogłam się przekonać i naprawdę nie chciałam. No i jest kilka takich palet, więc może razem po prostu przez to przejdziemy i postanowimy, co z tym zrobić. Czy to wyrzucać, czy co z tym robić. Czy faktycznie ktoś z Was jest jednak chętny i chcecie, żebym komuś wysłała. Ja bardzo chętnie dzielę się rzeczami, których sama nie używam. I jeżeli znajdą te rzeczy nowy dom, bo Wy z chęcią będziecie je używać, to ja jestem zawsze na tak. Więc jakby jak dacie mi znać, to taki film powstanie, a później się pozastanawiamy. Ja za dzisiaj, już przejdę normalnie, ja za dzisiaj, słuchajcie, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną ten czas. Ja na pewno i był to dla mnie czas bardzo pouczający. Jest już bardzo blisko do świąt. Mało Wam zostało już. Wiem, że jesteście zmęczeni. Wiem, że konkurs jest bardzo wymagający. Ale myślę, że bardzo warto. I trzymam za Was kciuki, bo już tak malutko zostało, że dobiegnijcie do tego końca, dobra? No, dzięki serdeczne. Pa!